To był ostatni bieg sezonu, ostatnia mobilizacja i próba zakwalifikowania się na przyszłoroczne OCC. Biegi górskie to brutalna dyscyplina sportu. Nie wybacza żadnych błędów, nie wybacza żadnych zaniedbań i nawet w momencie, w którym mamy świetny dzień, najmniejsze potknięcie może spowodować katastrofalne skutki. Zapraszam Was do relacji z mojego startu w ostatnim tegorocznym biegu UTMB Elstress Mills na Majorce. Bieg na Majorce wybrałem ze względu na to, iż był on już po zakończeniu tej głównej części sezonu, po Goldenie, a więc mogliśmy trochę poeksperymentować z dłuższym dystansem. Chciałem doświadczyć tego dłuższego dystansu głównie przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata, ale również chciałem tutaj mieć w zanadrzu kwalifikacje na OCC. Na Majorkę pojechałem w środę, czyli 3 dni przed biegiem. Nie miałem więc bardzo dużo czasu na rekonesans trasy. Wcześniej z trenerem analizowaliśmy trochę cały profil, analizowaliśmy poszczególne punkty, gdzie i kiedy one będą i tak nastawialiśmy się na pewnie jakieś wyniki w granicach 4 godzin, 4 godzin 30 minut. Jednak moje pojęcie na temat trasy zostało bardzo mocno zweryfikowane podczas pierwszego rekonesansu. Uwierzcie mi, trasa generalnie w pewnym odcinku, szczególnie w tym odcinku środkowym, była mega trudna, mega techniczna. A więc biegniemy stamtąd. Tutaj sekcja łańcuchowa. Hop. I zbiegamy o tam. Ciekawie. Moje 2 rekonesanse pokazały, że tam momentami jest kompletnie niebiegowo. Teren taki bardzo mocno skalisty, można by powiedzieć skyrunningowy. I trzeba było w wielu miejscach, gdy ja byłem jeszcze na rekonesansie i trasa nie była oznaczona, szukać samemu tej ścieżki, którą się biegło. Tam nie było takiego szlaku, którego możemy kojarzyć, tak jak z Polski, gdzie wszystko jest pięknie oznaczone i mamy możliwość podążania właśnie za szlakiem. Tutaj naprawdę było ciężko. Dlatego też moje prognozy odnośnie czasu, który spędzimy na trasie, znacznie się wydłużyły. Niemniej jednak podchodziłem do tego z dużą ekscytacją, ponieważ tak długiego dystansu jeszcze w życiu nie biegałem. Było to 47 km, finalnie wyszło 2500 metrów przewyższenia w bardzo trudnym terenie, dlatego byłem podekscytowany, żeby zobaczyć, jak moje ciało będzie się tutaj czuło. Czy byłem do tego przygotowany? Oczywiście, że nie. Nie biegałem w tym sezonie aż tak długich treningów, przynajmniej w tym ostatnim czasie. Wszystkie nasze treningi były skupione na maksymalizacji potencjału, który mamy na tych 2-godzinnych biegach. Dlatego też aż tak długi wysiłek może nie był jakiś bardzo komfortowy dla mojego organizmu, natomiast cała objętość, którą wyrobiłem w tym sezonie, myślę, że pozwoliłaby przynajmniej bez tych moich błędów, o których powiem później, dobiec na naprawdę bardzo dobrej pozycji. Cały festiwal odbywał się pod znakiem odwołanych biegów. Niestety, ale w momencie, w którym miała startować 69, czyli dystans, na którym pierwotnie chcieli kwalifikować się na CCC i na Mistrzostwa Świata Bartek Przydwojewski i Marcin Rzeszutko, rozpętała się bardzo duża burza, spadły ogromne deszcze, całe góry były, można powiedzieć, zasnute chmurami, dlatego decyzja o odwołaniu na pewno organizatorowi nie przyszła prosto, ale była ona konieczna, ponieważ oczywiście biegacze elity dotarliby do mety dosyć szybko i może przed największymi opadami, natomiast trzeba pamiętać o ludziach, którzy biegną też w okolicach limitu. U nich ta sytuacja mogła rozwinąć się w zupełnie inny sposób. Odwołaniu uległ też jeden z najdłuższych biegów, który pierwotnie został skrócony do 90 km, ale później i ten dystans odwołano ze względu na to, że trasa w niektórych miejscach była po prostu zalana. Dlatego też organizatorzy na pewno mierzyli się z ogromnym stresem. Większość zawodników też mierzyła się z rezygnacją, stresem, na pewno z frustracją, z wkurzeniem. Natomiast elita biegu na 69 km dostała możliwość pobiegnięcia w biegu na 47 km, czyli w kategorii 50K. Dlatego nagle moja stawka, w której miałem biegać, stała się mega mocna. Był to jeden chyba z najmocniejszych też biegów, nie licząc oczywiście Goldenów, w którym startowałem w tym roku. Czy powodowało to we mnie jakieś napięcie? Nie. Odczuwałem właśnie tym bardziej dodatkową mobilizację. Przede wszystkim cieszyłem się, że będę mógł zmierzyć się też z Bartkiem, zanim zacznie on biegać właśnie te biegi ultra. I cieszyłem się na myśl o tym, że też jest to ostatni bieg w sezonie. Chciałem dać z siebie wszystko, chciałem bardzo mocno się sprawdzić.
Co jest tutaj też ciekawe, na UTMB, na tym akurat biegu, nie było żadnego zewnętrznego supportu, więc na wszystkich stacjach odżywczych musieliśmy supportować się sami, co sprawiało, że trzeba było również wszystkie rzeczy dotyczące żywienia, żele, rozpuszczone płyny mieć już ze sobą na starcie, właściwie od startu, ponieważ nie można przyjąć ich od kogokolwiek w trakcie biegu. Ja ze względu też na to, na swoje problemy żołądkowe, których doświadczałem wcześniej, jestem bardzo uważny pod tym kątem, więc nie chciałem też polegać na żelach, które były dostępne na stacjach odżywczych. Chciałem mieć to wszystko ze sobą. Dodatkowo obowiązkowe wyposażenie było bardzo rozbudowane. Musieliśmy mieć na starcie 1 litr płynów, musieliśmy mieć kurtkę przeciwdeszczową, musieliśmy mieć spodnie długie bądź długie leginsy, bądź coś, co pokrywało całe nogi. Musieliśmy mieć wodoodporną warstwę na te spodnie jeszcze. Musieliśmy mieć dodatkową warstwę z długim rękawem ocieplającą, rękawiczki wodoodporne, czapkę bądź chustę, gwizdek i oczywiście folię NRC oraz smartfon. Sprawiało to, że to wyposażenie obowiązkowe ważyło grubo ponad 2 kg. Co się później okazało, było to też moją zgubą, ponieważ właśnie błąd, który popełniłem, był spowodowany chęcią zostania lekkim, ale o tym zaraz. Start odbywał się o godzinie 7 rano, dosyć wcześnie, było jeszcze ciemno, kiedy startowaliśmy. I tutaj startowaliśmy z takiego placyku koło kościoła w pięknej miejscowości Soler. Ciekawą rzeczą w tym starcie było to, że był on zneutralizowany przez 200 metrów. Co to znaczy? Ze względu na to, że przebiegaliśmy takim bardzo ostrym zakrętem, jakieś dosłownie 25 metrów po starcie, organizator stwierdził, że ścigania nie będzie do 200 metra. I tak naprawdę dopiero na tym 200 metrze zaczęliśmy ściganie, zaczęliśmy ten szybszy bieg. Była nas dosyć duża grupa. Tak jak wspomniałem, bieg ze względu na to, że 69 i 160 zostały odwołane, wzbogacił się o kilka bardzo, bardzo mocnych nazwisk z elity. Od samego początku muszę powiedzieć jednak, że czułem się świetnie. Cały czas miałem w głowie słowa trenera, który powiedział mi, że na pierwszym podbiegu ten bieg można przegrać, ale na pewno go nie wygrać. Dlatego też cały czas zachowywałem w sobie taki poziom energii, którego bym oczekiwał od siebie na takim, można powiedzieć, biegu ciągłym. I podbiegaliśmy na początku przez bardzo długi czas drogą asfaltową, zanim wbiegliśmy na szlak. Przez większość czasu znajdowałem się w czołówce, prowadziłem przez chwilę, później chwilę dawałem innym poprowadzić i w momencie, w którym wbiegliśmy już na szlak, na taką część kamienistą, na schody, co było dla nas zaskoczeniem? Tymi schodami płynął po prostu potok w dół. Tam była woda po kostki co najmniej, biegliśmy do góry jednocześnie w całym tym potoku, więc od razu buty były mokre, od razu wszyscy byli przemoczeni, zwolniło nas to nieco, ale później właśnie gdy podbieg zaczął się robić bardziej stromy, a też zaznaczę, że była to najstromsza część trasy, ten cały pierwszy podbieg, bo zaledwie na 7 kilometrach robiliśmy tam ponad 900 metrów przewyższenia. Bartek wyszedł na prowadzenie, a ja pociągnąłem zaraz za nim. I tutaj muszę powiedzieć o rzeczy, z której jestem najbardziej dumny na tym biegu i która najbardziej dała mi takiej pewności siebie, odczucia tego, że jestem gotowy na tą rywalizację, to to, że to był pierwszy raz, kiedy ja z Bartkiem wytrzymałem cały ten podbieg. No i na końcu też zaraz za tym podbiegiem przejąłem prowadzenie i prowadziłem ten bieg. Czułem się tutaj naprawdę świetnie. Czułem, że jest to intensywność, którą na spokojnie będę w stanie utrzymać przez nawet te 4 godziny. Dlatego napawało mnie to dosyć dużym optymizmem. Później za tym podbiegiem przyszedł taki nieco techniczny teren, tam trudno było też znaleźć odpowiednią ścieżkę, więc Bartek poprosił mnie, żebym go wypuścił. Skorzystałem tutaj z jego doświadczenia w technicznym terenie i biegłem jego linią, co bardzo, bardzo mocno mi pomogło. Później następował taki długi fragment ścieżki szutrowej, na której trochę podochodzili mnie inni zawodnicy, natomiast ja tutaj też w tym momencie nie chciałem przesadzać z tym moim tempem, bo wiedziałem, że mogę się czuć teraz tak, jak się czuję na przykład na biegu 2-godzinnym i czuć, że biegnę szybko, ale biegnę pod kontrolą, ale w biegu ponad 4-godzinnym może się to okazać zgubne. Dlatego tutaj trochę odpuściłem, spadłem na pierwszy punkt, dobiegłem na 3. miejscu, na następnym punkcie bodajże byłem na miejscu 9, natomiast była to świadoma i przemyślana taktyka. W momencie, w którym zacząłem zbiegać do tego drugiego punktu odżywczego, też chciałem zrobić to w sposób taki, który troszeczkę mnie oszczędzał. Po raz kolejny cały czas myślałem o tym, że jest to bieg 4-godzinny, że nie jest to bieg 2-godzinny, że muszę mieć energię na przede wszystkim ten ostatni podbieg i na ostatni zbieg trasy.
Dlatego też zbieg potraktowałem dosyć zachowawczo, natomiast na podbiegu później zacząłem dochodzić zawodników, którzy byli przede mną i bardzo mocno tutaj zbliżyłem się na tym drugim całym podbiegu, który generalnie był mega techniczny. Tam były też łańcuchy, tam były momenty, w których trzeba iść po skałach, nie dało się nawet biec, więc jest to generalnie mega doświadczenie dla mnie pod kątem trudności trasy. I na końcu właśnie tego podbiegu zbliżyłem się do Rumuna, który później, jak się okazało, był na drugim miejscu. I myślałem, że właśnie to jest ten moment trasy, w którym zacznę nadrabiać, zacznę gonić, tym bardziej, że jak dowiedziałem się później, do trzeciego miejsca w tym momencie mieliśmy zaledwie minutę, czyli w połowie trasy można powiedzieć, że jest to nic, jest to bardzo fajna możliwość gonienia. Byłem praktycznie pewny, że będę w stanie to zrobić, tak Wam szczerze powiem. Natomiast przyszedł trzeci punkt odżywczy, znowu zawracaliśmy i przebiegaliśmy obok jeziora i tutaj, pomimo tego, że już czułem, że się pocę trochę mocniej i że jest mi nieco goręcej niż zazwyczaj na tym poprzednim podbiegu, to cały czas chciałem iść z moją strategią, która zakładała wypijanie pół litra płynów na godzinę. To już było po ponad 2 godzinach i tak szczerze Wam powiem, że w tych warunkach powinienem wypijać przynajmniej 750 ml do 1 litra na godzinę. Jednak tego nie zrobiłem. Dlaczego? Między innymi dlatego, że nie chciałem nosić ze sobą dodatkowej wagi. Ten plecak i tak już był dla mnie pewną nowością, pewnym obciążeniem, dlatego pomyślałem sobie, a napełnię tylko te pół litra i to w zupełności mi wystarczy. I pierwsze problemy zaczęły się w okolicach 27-28 km, kiedy poczułem kryzys. Zawaliłem to na karp tego, co też trener nieraz mi mówił, że w takich długich biegach każdemu zawsze zdarza się kryzys, trzeba go po prostu przetrwać, a on kiedyś minie. I tak czekałem właśnie na to, żeby on minął. Napierałem na tym swoim poziomie komfortowym, dosyć takim, który byłbym jeszcze w stanie utrzymać i docisnąć, bo moją taktyką, tak jak wspomniałem, było to, że chciałem ostatni ten długi zbieg, a później ostatnią część trasy pobiec naprawdę mocno. Zacząłem odczuwać takie charakterystyczne zmęczenie, które wiązało się z brakiem koncentracji trochę, z takim totalnym osłabieniem. Tutaj wziąłem nieco większą ilość żeli, dołożyłem też właśnie żel z kofeiną, żeby trochę przeciwdziałać skutkom tego zmęczenia, ale to nic nie pomogło i to trochę zaczęło mnie zastanawiać. Nie martwiłem się tym, natomiast w momencie, w którym zacząłem już zbiegać z tego najbardziej technicznego fragmentu trasy, muszę też zaznaczyć właśnie, że odwodniłem się, można powiedzieć, na grani. Odwodniłem się w miejscu, w którym słońce prażyło dosyć mocno, było bardzo wilgotno jeszcze po tych deszczach. Tam właśnie pociłem się bardzo dużo. Mniej więcej w połowie tego dystansu już wypiłem wszystko, co miałem ze sobą. Także biegłem trochę na sucho i to myślę, że pogłębiło jeszcze bardziej te moje problemy. Dobiegając do mojej żony, która przekazała mi, a wcześniej jeszcze do Karola Matyska, który przekazał mi informacje, jak się później okazało, nieco sfałszowane odnośnie tego, jak daleko ode mnie są zawodnicy. Dawaj, goń ich! 7 minut do pierwszego, dawaj! Rzeszut przed tobą niedaleko. Jak jest? Dawaj, pięknie, jak jeszcze mówisz, to jest dobrze. Miałem kryzys. Nie ma żadnych kryzysów, dawaj. Dasz radę. Goń Rzeszuta. Barta nie ma. Przed trasą. Okej. Goń Rzeszuta. Niedaleko, jakieś 7 minut do pierwszego. Trzeciego? No, jakieś 5. Także dawaj. Myślę, że do zrobienia. Tylko znajdź sobie tą siłę jeszcze. Na pewno ją masz, znasz tą trasę. Niektórzy wyglądali gorzej. Ten przed tobą na pewno. Dawaj! Moc, jeszcze! Czułem taki charakterystyczny brak mocy, ale po raz kolejny jakby cały czas nie dopuszczałem do siebie tej myśli, że to jest coś więcej niż tylko kryzys. Zacząłem zbiegać, dogoniłem tutaj o jednego zawodnika, natomiast przegoniło mnie też 2 następnych i tutaj stopniowo zacząłem gasnąć. Naprawdę bardzo mocno chciałem walczyć. Uwierzcie mi, że zmuszałem się do tego, żeby biec szybciej, biegnij szybciej. Cały czas mówiłem sobie, że to już ostatni fragment trasy, dawaj, napieraj, ale odczucie, którego doświadczałem, było podobne do tych snów, w których chcecie przed czymś uciec,
a jednocześnie nie możecie. Bardzo mocno mnie to dotknęło, tak jak wspomniałem. Byłem już w tym momencie tak mocno odwodniony, że zatrzymując się na punkcie następnym w miasteczku, na początku nalałem sobie wody, wypiłem całego flaska jeszcze na tym punkcie, znowu nalałem tej wody, nalałem wody też do drugiego flaska. Tutaj już niestety to jest też moją winą. Nie miałem już ze sobą żadnych elektrolitów, co jest po raz kolejny dużą nauką i doświadczeniem. I zacząłem właśnie kierować się do mety stamtąd, ale to była droga przez mękę. Te ostatnie 7 kilometrów, powiedziałbym, to były najdłuższe kilometry z całego tego biegu. Nie było żadnego fragmentu tej trasy, który wykończył mnie tak jak ten. I fizycznie, i psychicznie. Dosłownie snułem się na nogach. Byłem taki, że mogę powiedzieć, że nieco momentami nawet mnie znosiło. W sensie, że chciałem utrzymać tą koncentrację, ale to było tak ciężkie, że szczerze Wam powiem, naprawdę nie doświadczyłem do tej pory czegoś takiego. I kierując się do mety, która wyglądało oczywiście z profilu, że to jest cały czas gdzieś tam bieg w dół. Natomiast to był taki bieg w dół z takimi charakterystycznymi hopkami, co również utrudniało nieco to przemieszczanie się w tym terenie. Wiedziałem już, że po prostu chcę ukończyć ten bieg. Był to, tak jak wspomniałem, ostatni bieg w sezonie. Chciałem też zameldować się na tej mecie. Nie po to tutaj przyjechałem, żeby z niego schodzić. Oczywiście może pod kątem zdrowotnym było to lepsze rozwiązanie, ale jednocześnie dla swojej własnej psychiki, dla tego doświadczenia chciałem go ukończyć, bo a nuż mogłoby jeszcze to skutkować właśnie tym awansem na OCC. Dobiegając do mety czułem taką rezygnację, ale też jednocześnie czułem takie zmęczenie, którego chyba jeszcze nigdy nie poczułem. I najlepsze jest to, że w tym drugim fragmencie trasy, od momentu, w którym odwodniłem się, już czułem to odwodnienie, chyba wypiłem 2 litry płynów. Później jeszcze na mecie od razu wypiłem około 2,5-3 litry płynów. Byłem tak spragniony. Później w ciągu całego tego dnia wypiłem jeszcze 4 litry płynów, a w toalecie byłem tylko raz, pod koniec tego dnia, po tym wszystkim. Pokazuje to skalę, do jakiej doprowadziłem organizm i tu muszę powiedzieć, że nie jest to nic innego, jak po prostu mój brak doświadczenia, mój błąd, moje zlekceważenie trochę długości tego biegu i długości tego dystansu, co na pewno zaprocentuje w przyszłości, ponieważ Mistrzostwa Świata na przykład będą na jeszcze większym przewyższeniu, na niewiele krótszej trasie, więc może się okazać, że będzie to jeszcze dłuższy bieg. Czy jestem z siebie zadowolony? Oczywiście, że nie. Nie jest to bieg, z którego mogę być dumny, tym bardziej, że finalnie zabrakło mi 10 punktów do tej normy kwalifikacyjnej na OCC, co może jest też dobrą sprawą, z tego względu, że gdybym skupił się na tych obu rzeczach, czyli na OCC i Mistrzostwach Świata, mógłbym nie powiedz ani dobrze jednego, ani drugiego. Tak prawdopodobnie wystartuję w Chamonix na ETC w przyszłym roku, ale o tym porozmawiamy w odcinku dotyczącym moich planów startowych właśnie na rok przyszły. Sezon kończę z dobrymi wspomnieniami, sezon kończę z ciężkimi doświadczeniami też, z doświadczeniami wielu porażek, wielu ciężkich chwil, ale nie traktuję ich na pewno jako, tak jak tego biegu, jako czegoś bardzo negatywnego. Cieszę się z tego, że miałem okazję doświadczyć takiej rywalizacji, szczególnie w tym ostatnim biegu, rywalizacji na znacznie wyższym poziomie niż się spodziewałem i jestem pewny, że zaprocentuje to w przyszłości. Teraz jestem już na roztrenowaniu, natomiast całe podsumowanie sezonu będzie czekać na Was w osobnym odcinku. Będzie ono nieco inne niż zazwyczaj. Cieszę się, że dostałem tyle pozytywnych informacji. Bardzo cieszę się też z tego, że w tym sezonie miałem takie wsparcie od swoich partnerów. Miałem wsparcie od firmy Joniec, miałem wsparcie od Salco, miałem wsparcie od mojej firmy Symferia, które pozwoliło mi wejść w ogóle na ten wyższy poziom pod kątem możliwości rywalizacji właśnie z tymi najlepszymi na świecie. Teraz już odpoczywam. Zapomniałem już trochę o tym zmęczeniu, chociaż też Wam powiem jeszcze na sam koniec, że dochodziłem do siebie minimum przez 4 do 5 dni po tym. Czułem jeszcze taką nierównowagę w organizmie, dziwne zmęczenie, problemy z koncentracją, troszeczkę problemy z nawadnianiem się właśnie, ale twierdzę, że to doświadczenie będzie mi bardzo potrzebne. Już nigdy nie zlekceważę tego, że warto jednak czasami mieć ze sobą pewien zapas. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, jak zwykle zapraszam Was do subskrypcji kanału, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, podzielcie się swoimi ostatnimi startami w tym roku i do zobaczenia w następnym odcinku, czyli podsumowaniu sezonu 2024, a działo się dużo.